No tu go zostawiłam. Tu go zostawiłam, a go nie ma. Wolwek wielki znowu mi wywinął numer. Ale dobra, żartuję sobie, bo oto jest. Nadszedł ten szczęśliwy moment, w którym odbieram Wolwega wielkiego razem z Goldhoferem po największej awarii, jaką kiedykolwiek w życiu miałam. Tak wam teraz tylko przypomnę, co się wydarzyło. Wiecie, jak mi serce wali? Nic się nie dzieje. Hydraulika do wymiany. To jest moja hydraulika. Pomyślacie, że tak nie powinno być. Woda się zdaje, jest w układzie, nie ma winnego. Jest to moja wina, że woda jest w układzie. I chuj. Jak to miałem rozszczelniać, jak tutaj jest to niedocisło ją tu w środku. Ale to też widać, że on tu jest brudny, nie? A zbiornik miękki. Biały, nie? Chyba działa. Działa. Ja świecę światło, a już biały dym mam. Patrzę, a mi naczepa opadła. Balkon mi opadł. Woda zamarzła. Ja pindole. To co, wjadę? Na pewno. Trzymamy kciuki. To jest moja ostatnia nadzieja tego, że ta cała hydraulika będzie w 100% wyczyszczona. O, Teraz damy radę. Tak, że na placu jesteś, to... no. No to chodźmy. Nareszcie po odbiór. Witam. Cześć. 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 Pamiętacie Przemka? Pozdrawiam. Pamiętacie te mrozy? Chyba dzisiaj będzie cieplej trochę u was, co? Raczej tak. Jak? Naprawiony? Naprawiony. Przemek, powiedz mi, jaka jest twoja ostateczna diagnoza? Dlaczego to wszystko się wydarzyło? No jak zwykle zbiega to wszystko do małej rzeczy, która była źle zamontowana. No każdemu się zdarza, ale naprawdę duże koszty. A dlaczego mi? To każdemu można powiedzieć, ale no tutaj jest akurat dość bardzo duży pech. Mamy tu taki zbiornik z przetłoczeniem, czyli miejscem można powiedzieć na wodę. To był zbiornik na hydraulikę. Płyn hydrauliczny, który był tam w szafie. Nad nim były zbiorniki powietrza, tam w tej zabudowie. One jak jechałaś w deszczu, czy tam można powiedzieć myłaś samochód, nieświadomie po prostu ta woda spływała po zbiorniku, zaczęła skapywać centralnie tutaj. Wiadomo, że jakaś część tu, druga część tutaj. Zatrzymywała się w tym miejscu i wpływała ci do zbiornika. No ale właśnie ciekawe, nie? Że zbiornik ma 4 dziurki. Tak, ma 4 dziurki Tak. pod inny model filtra, które one są zaślepione. Tu spoko jest zrobione. Największy problem jest tego typu, że uszczelka nie siadała w tym miejscu na płaską powierzchnię, tylko na te przełamanie już w dół i ona po prostu była Nieszczelny. kosmetyką. Była nie uszczelka, ale nie uszczelniała. To, co my tutaj mamy, to chłopaki z MPK w Rzeszowie zrobili, uszczelnili wtedy na szybko. No ale właśnie wiadomo, nie? Każdy klej kiedyś puszcza. Tak, czyli po prostu to było fabrycznie źle zrobione, przez lata ci to nabierało wody, a ostatnia zima mamy bardzo mocną, mieliśmy, no i Rozsadziło. rozsadziło. No widzisz, ale ja cały czas od samego początku czułam, że z tym płynem hydraulicznym jest coś nie tak, bo jak patrzyłam sobie w tym oczku, on nigdy nie był taki klarowny, jak powinien być olej. Jak widziałam w innych zestawach, jakie mają oleje, czasami No były taki aż słonecznikowy, można powiedzieć, Tak. to jest wszystko, a tutaj miałaś takie mleko. Tak, i Taka on od kawałka. początku był właśnie taki jakby lekko gazowany. Jak ja dzwoniłam do producenta, to oni mi mówili, że to jest specjalny, nowoczesny olej napowietrzany. Jest coś takiego jak olej napowietrzany? Nie ma. Przynajmniej ja po kursach hydraulicznych napowietrzanie to powoduje właśnie przez taki filtr, że jak wraca, jest niski poziom oleju, to co tam zgłaszałem, to po prostu on spada jak kaskadę robi i on burzy go. I później pompa jak go zasysa ze zbiornika, taki zburzony, no to wtłacza ten powietrze wszystko z olejem i to jest bardzo groźne, bo wtedy są takie mikro detonacje w pompie. I to jest... Rozlatuje się ta pompa, po prostu samo degradacji dostaje. No właśnie, bo pompa była pęknięta i w sumie na tej pompy pękniętej nie mam, bo
mechanik wziął, żeby sprawdzić, czy w ogóle ona jest regenerowalna, czy nie, ale ona, jak przytoczymy tutaj nagranie, ona w ogóle tutaj była przetarta, nie? W którymś tutaj miejscu, bo ona się nie Tak. mieściła tam. Tu jest następny problem. No. Bo to jest pompa, którą zamontowaliśmy wtedy tak na szybko, ale to jest taki sam model, jak wtedy, który był oryginalnie zamontowany. Po prostu firma ta za budowę zastosowała jeszcze taką redukcję, żeby odsunąć, ale spowodowało to, że ta pompa weszła pod taką belkę i ona było bardzo mało miejsca, a jak ruszałaś z ładunkiem, po prostu silnik się przestawiał, to ona uderzała mechanicznie o tą belkę. Ona by pękła. Tak, ona po prostu... Rozsadziło ją mróz, ale ona tak by pękła. jakby nie mróz ją załatwił, to ona by mechanicznie No, była poleciała. mocno przepiłowana. Tak, no po prostu by tu dostała obudowy, zaczęłoby to ci wyciekać, a jakby wyciekł płyn hydrauliczny, zatarłaby się, postawiłaby tutaj opór i mogłaby ci rozrząd uszkodzić. To ja już nie wiem, która awaria była gorsza, wiesz? No, także tu po prostu to następne po prostu było tematy, które nawet jakby nie ten mróz, to w przyszłości byś miała problem z mechaniczną. No jak ja widziałam, jak ona była upiłowana, to mi pierwsze Tak. co przyszło do głowy. Myślę, kurde, tu jest problem, ale tam by był, coś czułam, jeszcze gorszy problem, bo rozrząd. Mała rzecz, a poszło, ja już nawet nie chcę liczyć, ale były 2 razy czyszczone i to dalej było za mało, bo się okazało, że to za mało tylko jest przelać to wszystko, nie? Tak, chodzi też, nie da się tak jakby można powiedzieć podnieść naczepy i opuścić i już jest to wypłukane. Generalnie ten olej trzeba było pchać w jedną stronę. Nie może on po prostu wchodzić czysty i wracać, bo zmarnujemy bardzo dużo oleju, a tutaj było można powiedzieć zrobione w ten sposób, że w jedną stronę czysty olej i wypychał stary, brudny. On nie wracał z powrotem, tak jak była zasada w poprzednich tych firmach, że oni po prostu podniosą, opuszczą, że ten olej się wymiesza i wróci czysty. Dlatego jak oni płukali później ten cały układ, był fajnie czysty, to już po prostu ze zbiornika zesysał nowy i z powrotem wracał do tego zbiornika i po prostu marnotrawili olej, który... A ty jak to robiłeś? My zrobili w ten sposób, że włączyliśmy pompę, czyli naszą zewnętrzną hydraulikę do naczepy i zaczynaliśmy ją na przykład dźwigać do góry, zostawialiśmy ją, odkręcaliśmy przewody hydrauliczne od każdego siłownika i ona jak szła dynamicznie w dół, to ona sobie wylewała ten olej. I tak 30, można powiedzieć, razy skutecznie trzeba było to. 30 razy? Tak. Jezu, ale się robili przy tym. Gdzieś około 40 litrów na jedną porcję, czyli po prostu od zera do maksimum zabierała naczepa w siłowniki i to po prostu wracało do beczek, można powiedzieć do zbiorników, bardzo brudne. Mamy to na zewnątrz, mogę ci to pokazać. Dlatego 330 litrów poszło oleju, ale musieliśmy to wypłukać, bo no nie chcę, żeby był problem w kolejną zimę. Uważasz, że teraz będzie ok? Raczej tak. No Mogą dobra. być śladowe ilości, ale no to wiadomo. Ciekawostka, teraz stawiliśmy na olej Texaco. Jak widzicie, to tam stoi, zalane jest Texaco i co ciekawe, będziemy mieć za kilka miesięcy, jak sobie już zestaw popracuje, będziemy mieć test, bo w Texaco można sobie zrobić taki test laboratoryjny, gdzie wysyłamy próbkę oleju i oni sprawdzają jego skład i parametry, więc na jesieni zrobimy test, zobaczymy, jaka będzie właśnie potencjalnie zawartość wody w tym oleju. Do tej naczepy został zalany olej Texaco, konkretnie Texaco Rando HD22. Łącznie poszło tutaj 400 litrów do czyszczenia i zalania, więc mówimy naprawdę o konkretnej ilości. Przy okazji pokazali mi też coś, o czym wcześniej nie wiedziałam, czyli możliwość badania oleju. I powiem Wam szczerze, jeszcze 2 lata temu szukałam miejsca, gdzie można coś takiego zrobić i totalnie nie mogłam znaleźć sensownego rozwiązania. A tutaj jest program Texaco LubeWatch. Pobieracie próbkę oleju, wysyłacie do analizy i dostajecie konkretną informację, co się dzieje w środku. Czy jest woda, zużycie, zanieczyszczenia i czy olej nadal nadaje się do pracy. Dzięki temu nie działacie na czuja, tylko dokładnie wiecie, kiedy trzeba reagować. I co ważne, takie badanie obecnie kosztuje trochę ponad 100 zł, więc przy kosztach eksploatacji to naprawdę niewielka rzecz, a może uchronić przed większymi problemami i kosztami. My na pewno będziemy pobierać taką próbkę jesienią, przed pierwszymi mrozami, żeby mieć pewność, że wszystko działa tak, jak powinno. Takie badanie naprawdę ma sens, bo pokazuje rzeczy, których gołym okiem nie widać. Jeżeli Wy też chcecie
chcecie sobie zrobić takie badanie, to link zostawiam Wam pod spodem. Także dziękuję Synergy Oil Polska za wsparcie techniczne i pomoc w doborze oleju do mojego zestawu. No i tylko chciałam powiedzieć, że ekipa Texaco w Polsce jest bardzo przyjazna i profesjonalna, więc jak potrzebujecie czegokolwiek, to odezwijcie się do nich koniecznie. Idziemy dalej? Tak. Mamy już po prostu to na śmieci, jakby ktoś chciał, to jest na sprzedaż. No ale to teraz najciekawsze jest, jak to jest teraz rozwiązane. Pokładam w tym wielkie nadzieje, powiem Ci szczerze. Ale to już widzę jakiś zegar, którego nie było, tam widzę takie ładne Tu jest logo. jakaś nowość? Widzę tutaj małe przemiany, ale zacznijmy od najgrubszej. Co mamy tutaj? Tadam! Przemek zarekomendował takie rozwiązanie. Od Chywa. Zbiornik troszeczkę mniejszy, tak? Ale się wydaje taki być solidny. No, porządna firma, także troszeczkę zmniejszyliśmy litrażowo, bo nie ma takiej potrzeby tutaj u Ciebie, bo jest mały zestaw. Masz gdzieś koło 150 litrów roboczego No. oleju. Mamy zamontowany mniejszy filtr powietrza zasysanego do zbiornika, czyli jak są skoki, można powiedzieć, wysokości oleju w zbiorniku, to żeby nie zasysało wilgoci. Także tu Bo jest... Wy musicie zrozumieć, bo nie wszyscy rozumieją, jak działa taki zestaw. Ten zestaw nie jest tak normalna naczepa, że zawieszenie ma na poduszkach pneumatycznych. Tutaj pneumatyka jest tylko do układu hamulcowego. Tutaj cała naczepa chodzi nie na poduszkach, ale na siłownikach hydraulicznych. Tak. Co oznacza, że jeżeli ja podnoszę naczepę, to tak jakby normalnie w zestawie kompresor pracował i powietrze pchałoby naczepę, rozprężało poduszki i to by się podnosiło. Tak tutaj z kolei olej stąd jest przepychany przez pompę do siłowników i siłowniki się podnoszą, co oznacza, że naczepa idzie w górę, ale tutaj ten olej sobie pracuje i będzie schodzić. Więc tak jak niektórzy z Was w komentarzach pisali, że jest za niski poziom oleju, że trzeba dać pod korek, żeby nie było miejsca w zbiorniku na to, żeby się para osadzała, skraplała, no to nie jest tak samo jak w paliwie, nie? Więc tutaj ten olej cały czas chodzi w górę i w dół, nie? Czyli możemy tylko po prostu zastosować w zależności od wysokości jazdy, czyli czym wyżej podniesiesz, tym mniejszy tu będzie stan oleju. Także tutaj no, nie da się tego, można powiedzieć. Muszą być te skoki olejowe, które zapewniają właśnie, żeby nie wchodziła wilgoć przez dodatkowy, porządny filtr oddechowy. On jest taki troszkę mniejszy, także on tu będzie fajnie pasował. I czyli ten powrót oleju, jak ja widziałam na zdjęciach, jak mi wysyłałeś, to on jest taki zaraz jak wojskowy. Tak, on jest bardzo długi, z tego względu, że on po prostu dłużej może pracować, no, ma większy filtr, no to wiadomo, dłuższa praca filtra, także tutaj jest całkiem spoko. Oprócz tego jest dłuższy ten filtr, że ten olej po prostu jak wraca, to wraca pod lustro oleju, czyli po prostu go nie burzy. Już tłumaczę, o co chodzi. Jak dźwignie naczepę maksymalnie, stan oleju spadnie do, załóżmy, minimum i powrót będzie realizowany, to ten olej jak spada, to burzy go i pompa, która zasysa go od dołu, ma wzburzony, czyli jest taka pomieszany z powietrzem. To jest bardzo groźne, bo zapowietrza sobie układ hydrauliczny w naczepie skrętu. A tego się już nie da odpowietrzyć, czyli po prostu trzeba tam podejść do wszystkich tych złącz i poodpowietrzać, bo układ zawieszenia można podnieść i opuścić, nie ma wtedy żadnego problemu. W Chywowskim jest troszeczkę to inaczej zrobione. Jest dłuższy ten filtr, jak widać. A oprócz tego ma jeszcze przedłużkę, która sięga na sam dół praktycznie zbiornika. Czyli teraz będziemy mieć taki olej klarowny. Tak. Ale tutaj widzę, że tego nie było. Jakiś daszek jest, tak? Tak, tu masz zrobione teraz nad tą zabudową taką jakby można powiedzieć pokrywkę, po to, żeby ta cała woda, czyli jak jedziesz, można powiedzieć, w deszczu, to żeby ona po prostu po tej skrzynce spływała, a nie skapywała na ten zbiornik. Że tutaj wystarczyło zrobić tylko coś takiego i już by też pomogło. Paradoksalnie, nie? Od samego początku. Tak. W sumie my co? My tak zrobimy, że jesienią ja tutaj do Was przyjadę, pobierzemy tą próbkę oleju do I testów. wymienimy filtry, żeby były po prostu No.
No bo tutaj ta zabudowa jest tak zrobiona, że ciężko jest wymienić te filtry, Tak. nie? Bo tutaj są te zbiorniki takie u góry, które Powiedz. dopiero z drona widać po prostu. Po co są te zbiorniki w ogóle? Bo nie wiem, czy pamiętacie, ale Volvek ma homologację na 235 ton. I żeby dostać taką homologację, jednym z warunków jest dostosowanie rezerw powietrza do układu pneumatycznego. Bo jak zakładamy, na tą naczepę oczywiście nie załaduje tych prawie że 200 ton, ale zawsze można podpiąć inną naczepę i wtedy to oznacza, że tam będzie bardzo, bardzo, bardzo dużo osi i bardzo dużo siłowników hamulcowych, więc trzeba będzie po prostu dużo zbiorników powietrza, duże rezerwy powietrza muszą być zapełnione, więc dlatego właśnie tam jest tyle tych zbiorników powietrza. Taki element, taka wada konstrukcyjna tak naprawdę. Widzicie, mała pierdoła. Dokładnie. Na tyle kosztowała nerwów. Także tutaj najlepiej przy pracy, wymianie filtrów, najlepiej jest odkręcić ten zbiornik, bo tak my zrobili. Oprócz tego ten zbiornik jest już na takich szybkozłączach, ale odkręcanych, Okej. także nie trzeba tam coś przecinać. Okej. Jest tak zrobione, że po prostu sobie każdy jeden tam podejdzie, odkręci dwa nypelki, powietrze zejdzie i zdemontuje sobie zbiorniczek. Okej. I wtedy do góry sobie to wyciągnie. Czyli tam to zbiornik u góry, tak? Tak, Jest centralnie uproszczony tak, demontaż. jest uproszczony demontaż, żeby po prostu on był szybciej Dobra. żeby nie wyrywać, można powiedzieć, tego zbiornika, żeby się tam nie No. bawić w to po prostu tylko zbiornik powietrza się odkręca. Czyli Tak. mamy zbiornik piękny. Widzę, że tutaj to oczko jest z boku, nie? Tak, tu właśnie jest oczko z boku, ale jest, powiem Ci, jak mierzyć olej. No. Jest bardzo proste. Można sobie to odkręcić. I jak to dawniej robili, wkładali sobie metr Okej. i zanurzali po prostu w oleju. Mamy filterek. Tam w środku jest takie siteczko, żeby Ci coś tam nie wpadło, ale można go wyciągnąć. O. Tutaj akurat w tym momencie się dotyka, czyli mamy stan maksymalny. No i można sobie tam włożyć po prostu metra i zmierzyć, na jakiej wysokości jest stan oleju. Bo w Twoim poprzednim było tylko maksymalne, tylko stan. Tak, Czyli no. jak siadła naczepa na sam dół, wrócił ten olej, to mogłaś odczytać sobie tam. Tutaj jest troszeczkę, no bo tu ma z boku, no ewentualnie lusterką można coś tam przyłożyć. Tu jest akurat, bo powinien być w takich zbiornikach taki liniowy, czyli powinien być od minimum do maksimum, żebyś wiedziała stan i po prostu jakość tego oleju. To musiałoby być gdzieś tu na boku albo na środku. No ale jest ingerencja po prostu w zbiornik. Jak pracuje zbiornik, olej, bo on nie ma tam przegród, jak w cysternie, to on potrafi się wyginać i za jakiś czas może się odkształcić i tu podciekać. Że to jest takie, no niby fajne, ale nie bardzo. Tutaj nie było problemu tak naprawdę z jakimś uciekającym olejem. Problem był tylko z tym, że tego oleju tutaj przybywało objętościowo. Powiedz mi jeszcze, bo to mi się zdaje, czy jest troszeczkę przerobione? Tak, Te węże? przewody hydrauliczne, które biegną do naczepy, zostały przerobione, bo brutalnie powiem tak, przewróciłem się o nie. Tak? One były tak pod dużym kątem, że po prostu no strasznie to wyglądało. To masz, można powiedzieć, od firmy przerobienie Okej. tego całego tego układu, żeby było to po prostu wygodnie do przechodzenia z jednej strony samochodu na drugi. Ja pamiętam, że jak zamawiałam zabudowę, to pytali mnie, gdzie chcę węże, ale ja też wcześniej nie pracowałam z takimi wężami, więc powiedziałam, zróbcie tak, inni biorą doświadczeni, więc... No ale widzisz, czyli teraz jest po prostu... Jest to troszeczkę niżej, jest to wygodniejsze, że po prostu nie musisz tak jakby nogę podnosić wysoko, tylko sobie po prostu przejdziesz. One są na wprost. Przy tym one były pod takim dużym kątem, no trochę to były takie niewygodne. Sami to wycinaliście? Tak. Taki sprzęt macie? No po drugiej stronie mamy taką maszyny, giętarki i też lasery, także możemy... Jakie ładne, jakie gładziutkie. No kurczę, bardzo ładne. To wyszło wszystko dokładnie. No i też masz taką fajną nowość, która jest za Tobą. No właśnie, te zegary. Co to są te zegary? Mamy tu dwa dodatkowe zegary, które nie było w poprzedniej
wersji. Mamy pierwszy zegar, to jest pracy pompy ciśnienia. Czyli na podstawie tego zegaru możesz sobie określić ciśnienie, które wytwarza hydraulika. Czyli możemy zrobić taki przykład, że się rozkręci nam złącze, które Poluzuje? poluzuje, tak jak było wtedy. Rozkręcimy, to tu będzie Ci wzrastać ciśnienie po prostu tłoczenia, czyli po prostu pompa jak tłoczy, to po prostu wstawia jakiś opór i to od razu widzimy tutaj, że nie po dźwięku, tak jak mówiłaś wtedy na tym mrozie, że pracuje hydraulika, coś nie tak. No i generalnie było właśnie, że po prostu ona zamarzła, ale tutaj mamy taki wizualny przykład. Czyli po Fajnie. prostu w zależności też od gęstości oleju, jak był wlany 32, który nie powinien być w tym układzie, to on momentalnie tutaj zaraz pokaże jakiekolwiek ciśnienie. Czyli po prostu Będzie sam inny. ten olej, który krąży, wytwarza ciśnienie, Dodatkowa informacja, że coś już się zaczyna, że coś się dzieje. nie? I jakie w ogóle ciśnienie jest prawidłowe? A prawidłowe maksymalnie jest tutaj ustawione dla zabudowy 260 barów. Czyli będzie to po prostu gdzieś tutaj. No i oprócz tego mamy jeszcze taki malutki zegarek. I to co to jest? To jest zegar zabrudzenia filtra, czyli po O. prostu nie musisz tam zaglądać, nie musisz się, można powiedzieć, jakby znać. Na podstawie tego zegaru określisz sobie już po prostu, że coś jest nie tak z filtrem, no i trzeba po prostu zjechać na serwis, czy do Chywy, czy do nas, choć jesteśmy autoryzowanym też serwisem i po prostu zareagować, wymienić filtr. Czyli to jest ten filtr powrotny, tak? Tak, czyli po Okej. prostu jak olej wraca do zbiornika, a jest zabrudzony, czyli on stawia opór Pracuje. i on zaraz się wychyla, ten zegar po prostu pokazuje Ci jakiś stan zabrudzenia. No fajnie, to już bardzo fajnie, nie? To już po Także prostu tutaj- będę się czuła bezpieczniej. Tak, po prostu można to zareagować wcześniej, nie po prostu jak coś tam zacznie cieknąć, pęknąć i tym podobne, to tu jest właśnie taki zamontowany zegar. I następna rzecz, i teraz pokażę Ci, jak cokolwiek padnie elektrycznego, możesz zastosować sobie, włączyć pompę mechanicznie. W żadnych innych Ja to firmach. ogarnę. Bardzo proste. Okej, Patryk, kręć wszystko i później zrób taki step by step. Jak coś, to trzeba będzie lekko uchylić kabinkę, ale powiem Ci, że tutaj masz naprawdę dobrze, bo nawet kogoś możesz poprosić, No, żeby tam po prostu się położył. Tam jest taki mały dings. bo to są dzieci potrzebne. Tak. Czekaj, może tu jakoś umieszczę te światełko. O. Tam jest taki mały dings, trzeba go po prostu wcisnąć i przekręcić. Troszkę może jest niewygodnie, no bo to wiadomo, że to A musi to jest być ten taki wystający. Tak. Widzę, no. To też można w tym nagraniu właśnie tam pokazałem Ci. Możesz ręcznie zasterować. Czyli wciskasz i przekręcasz. I wtedy automatycznie, mechanicznie jest włączona cewka i może hydraulika chodzić. Tak, wypchnięty jest otwarty zawór, nie tłoczy, wciskamy i przekręcamy 90 stopni. Mechanicznie jest wtedy włączona i tłoczy już ciśnienie. I wtedy cokolwiek się wydarzy, żeby tylko odpalić auto, możesz sobie tym zasterować i już hydraulika Ci działa. Czyli nawet jakaś usterka podzespołów, można powiedzieć, elektrycznych w Volvie, czy nawet sama cewka, która załącza zasilanie, by się uszkodziła, możesz sobie to włączyć ręcznie i zjechać. W innych układach hydraulicznych nie występuje to, To dlaczego ja to mam? bo to jest chyba. I chyba to ma. Kurczę, to fajnie. Czyli po prostu, żebym ja sobie tak dobrze zrozumiała, nie? Czyli tak na przykład tam wtedy w Goldhoferze ten cały blok sterowania elektronicznego zaworami no nie zepsuł się, tylko po prostu w środku był ten olej felerny i on zatykał i ty wtedy zamontowałeś te klamki, takie manualne. Tak. Czyli tu jest coś takiego, nie? Że jak mi tam sterowanie elektroniczne coś się spali albo coś w tym stylu, to ja wciąż mogę ją mechanicznie uruchomić. Tak, mechanicznie. Wiecie, jaka jestem cwana? Super, bo pompę też mamy nową, nie? Tak, pompę mamy nową, cały układ. Pompa jest tłoczkowa Chywa, 40 chyba bodajże 2 litry. Już teraz tak nie pamiętam dokładnie, ale wydaje mi się, że tak. Przewody hydrauliczne masz wszystko praktycznie wymienione na nowe, bo nie pasowały stary układ do nowego, także po prostu to jest pozmieniane. Myślisz, że teraz będzie dobrze? Ja myślę. Wreszcie porządny sprzęt.
I dobrze wykonana. Ale nie macie pojęcia po prostu, jak się cieszę. Także jest dużo zmian, ale właśnie jak rozmawialiśmy, jak to zrobić, żebym ja w końcu czuła się bezpiecznie jadąc tym zestawem, to tak właśnie mówiliśmy, że już tą pompę też wymienić na taką, która Tak. tam pasuje. A to nie było tak łatwo dopasować, nie? No, tamta miała bardzo duże takie właśnie przejścia. Nie wiem, kto to wymyślił, ale no, Czyli teraz po prostu nie mamy teraz jest zbędnych... bardzo, bardzo uproszczona. Oprócz tego tutaj jest też zastosowany koło tej cewki taki mały przewodzik, czyli jakby uszczelniacz pierwszego stopnia uszkodził się w pompie, to zamiast ten olej iść hydrauliczny do rozrządu, czyli do silnika, żeby zapobiec, można powiedzieć, jakiejś awarii, to jest taki mały przewodzik przeciekowy i on pokaże, że na przykład coś tam kapie, to znaczy, że się pompa kończy i możesz zareagować. Nie tak, że po prostu ten olej hydrauliczny, jakby się uszkodził, to by wszedł do I silnika. koniec, nie? W tej pompie, jak poszedłby uszczelniacz ten zewnętrzny tutaj od strony napędu, w tym przypadku by napełniało olej można powiedzieć, te urządzenie, ten łącznik i on następny ma uszczelniacz. Ale jeśli to wyrzucamy i montujemy drugą nową pompę, to musimy założyć taki wężyk. W tej chywostki znajduje się w tym miejscu. Jeśli puści uszczelniacz od strony ciśnienia układu hydraulicznego, a żeby się nie przedostało ciśnienie oleju do silnika i nie napełniło silnik hydraulicznym olejem, jest taki wężyk i wypuszcza się go na zewnątrz. Jeśli z niego zaczyna kapać, cieknąć, to jest sygnał, że w pompie zaczynają się po prostu uszczelniacze kończyć. Taki wężyk też pomoże. Taki malutki wystarczy? Tak. To chodzi o to, że po prostu gdzieś wyprowadzimy i po prostu ona będzie sobie, zrobi się coś takiego, taką pętelkę, bo czasami jest tak, że po prostu jak ona sobie włączy, pójdzie tam coś pracować, ona nie widzi, co się dzieje, ale może być tak, że się po prostu już zbierze tutaj oleik, to mamy już taki sygnał, że coś się dzieje, Okej. że to taki po prostu, za czym on wyleci, to zawsze w tym miejscu będzie trochę tego oleju, że on będzie po prostu widziała, że coś się dzieje z pompą, że są jakieś takie mikroprzecieki. Wiadomo, że jak się włączy i będzie ciekło mocno z tego wężyka, no to znaczy, że już jest do wymiany pompa lub do regeneracji, w zależności po rozebraniu, co ona tam będzie miała. Też jest następna taka jakby modyfikacja, która jest wyciągnięta tutaj z boku, żebyś po prostu sobie w trakcie, nie wiem, oglądania auta, jak odpala rano czy coś takiego, to sobie obejrzy, czy po prostu tam coś się nie wydarza. Jezu, jak dużo rzeczy w takim zestawie może pójść nie tak. I dlatego ja na samym początku, jak zaczęłam nimi jeździć, to po prostu jeździłam paraliżowana strachem, bo miałam świadomość, że małe pominięcie jakiegoś sygnału Tak. po prostu może katastrofę na drodze dosłownie spowodować. Dokładnie, dlatego po prostu no, tak codzienne OC trzeba po prostu przejść, obejrzeć, zaobserwować. No to pięknie, mamy nową pompę, mamy nowy zbiornik, ale powiedz mi jeszcze, jest jeszcze coś nowego? Jeszcze jest coś zmienionego? Chyba wszystko. A jak czyściłeś tą naczepę? Czyściłem to w jedną stronę, czyli po prostu pchałem olej czysty do tyłu. Tam zostało to spuszczane z każdego siłownika hydraulicznego. Było jedno podejście, takie można powiedzieć, od zera, co wstała naczepa do maksymalnego i na dół. Co do wypompowania poszło gdzieś koło 40 litrów na jeden cykl, a poszło tego oleju gdzieś koło 400 litrów. Także tutaj musieliśmy to szybko zapobiec, żeby ta woda z tym olejem, ten brud po prostu nie stał zbyt długo w tych cylindrach, w siłownikach, bo to powoduje korozję. Także tutaj naprawdę 2 lata w takim zanieczyszczeniu, naprawdę dobry sprzęt, że to wytrzymało. Takie jedno pocieszenie. Mogło być gorzej, słuchajcie, mogło być gorzej. Tak. Teraz się śmieję, ale wtedy mi do śmiechu nie było. No, koszty by były naprawdę bardzo duże, bo każdy siłownik rozebrać, ewentualnie całego wymienić, no to Ile w ogóle jeden taki siłownik kosztuje? nie ma pojęcia, musiałbym zobaczyć. Możemy odpalić system. Ale I na mogą pewno ci- nie 1000 euro. Możemy zobaczyć. Dla świętego spokoju pójdziemy, można powiedzieć, wpiszemy sobie WIN naczepy i wszystkie te schematy ci wyskoczą. Można powiedzieć, będziesz miała do wglądu wszystko. Całą twoją dokumentację tej naczepy. Tak by to wyglądało. Jeszcze mi tam jakieś trytytki poprzyczepiałeś. Tam są właśnie takie trytytki kolorowe do całkowitego
można powiedzieć, uszkodzenia systemu. To chodź Czyli tam się przejdziemy. Tutaj mamy zastosowane kolorowe opaseczki. No właśnie, powiedz mi, co to są te opaski. Co są za opaski? Jakby system, nie wiem, zasilanie, cokolwiek by się tam wydarzyło w Volvie, czy w naczepie, obojętnie, nie ma zasilania. Po prostu naczepa nie ma zasilania, system nie chodzi, TTC. Ale poczekaj, to zasilania w sensie prądu? Tak, no załóżmy tam nie ma świateł obrysowych, no coś się tam wydarzyło. Okej. No, żeby sobie pomóc, to zjechać na przykład z ronda, no bo różne są sytuacje To na awaryjne. skrzyżowaniu się tylko Dokładnie. dzieje zawsze. Albo nie przy Nie mo- jeździe kolejowym jest. Dokładnie, trzeba po prostu zareagować jak najszybciej, żeby zjechać, nie bawić się, można powiedzieć, w naprawę i tym podobne. Są zamontowane zawory mechaniczne, czyli tak jak tu rysuneczek Ci pokazuje. Są poszczególne, można powiedzieć, sekcje odkręcenia, czyli otwierasz mechanicznie ten zawór. Po co są te opaski? Bo różne funkcje można zrobić, czyli można sobie dźwignąć koła, pierwszą, drugą oś można ją podnieść do góry, no i po prostu, żeby nie, ten rysunek już wtedy Ci nie pokaże, ale kolorowe opaski po prostu Ci też pokażą, co trzeba byłoby to zrobić. No i mechanicznie otwiera się taki zawór, Czyli poczekaj, zróbmy sobie taką sytuację, załóżmy, że potrzebuję się przesterować. czyli chcesz po prostu skręcić kołami, Tak. Mamy taką ale sytuację, że- mamy, można powiedzieć, awarię całkowitą, nie ma zasilania, wszystko, można powiedzieć, Nie ma prądu w naczepie. Załóżmy, Dokładnie. przerwał się prąd. Dobrze. Przerwał się kabel z prądem, nie? Ale utknęłam, mam długi ładunek i muszę się dosterować, a Dokładnie. nie działa mi. to już pokazuje. Dobra, musimy tak, odpalić autko. A, my to zrobimy dosłownie, tak? A to dobra w sumie. no to- Dobra, robimy symulację. Symulację awarii. Zrobimy tutaj awarię i ja na drodze już nie chcę żadnych awarii. Słyszałeś, Wolwek? I teraz pokażę Ci, jak działa ten bypass. No. W chwili włączenia, tylko niech chwilkę sobie pochodzi. Prędkość olejowa tutaj, co będzie chodziła, będzie gdzieś koło 10 barów. To będziesz widziała, że już ta pompa chodzi. No. Nie włączając żadnego tam systemu, po prostu ja Ci to włączę ręcznie, No. żeby było. Czyli mamy całkowitą awarię, czyli można powiedzieć, coś się wydarzyło w Volvie. No. I coś się wydarzyło, załóżmy, w naczepie. W naczepie zasymulujemy, że wyciągniemy wszystkie przewody te elektryczne. Będziemy mieć tylko, można powiedzieć, powietrze podpięte, No. żeby miały koła luźno, a wszystko resztę jest demontowane. I pokażę Ci, jak ten system TTC możesz zastąpić po prostu ręcznie. To jest tylko symulacja, ale już się po prostu stresuję. Mamy tylko podpięty czerwony przewód, po to, żeby naczepa nam koła nie trzymały zbyt mocno. Podpinamy tylko zasilanie powietrza. Oczywiście, kto nie wie, to powietrze krąży w układzie. Jak ono jest pchane, to musi gdzieś wracać. Czyli wraca tą żółtą kłódką, tak? Dobrze. I teraz poproszę Ciebie, Iwonko. Wszystkie te z czerwonymi trytkami musimy je wkręcić maksymalnie. Czyli to wkręcamy do... Wszystkie czerwone, czyli mam tylko dwie czerwone. Nie, z tamtej strony tutaj masz, tylko właśnie tutaj pokażę. Czyli musimy Wezmę jeszcze... latarkę. Tak. Ja przechodziłam generalnie takie szkolenie w Goldhoferze, do czego one służą, ale to jest tak skomplikowane, że no thank you. Czyli mamy tak. Tego i tego i tego. Tylko poczekaj, bo na razie mamy oznaczone te dwa. Te dwa i tutaj z tej strony. Ja Ci jeszcze tu zaznaczę może z tej strony. Pamiętasz, Patryk, w Goldhoferze? Zakręcaliśmy, skręcaliśmy, wszystko było łatwe. Ale nic nie wiem z tego. Sami zresztą zobaczcie. Na ten blok. Widzicie, ile tu jest różnych zaworów? Każdy do czegoś służy. A tu jest jeszcze jedno znaczenie. I to jest to samo, tylko inaczej, ale czemu to nie wiem. Tu jest 22, tu jest 22. Tu są szóstki. A to może to są szóstki od osi. Jest na pewno tutaj kilku gabaryciarzy, który będzie wiedzieć, o co chodzi, ale pozostała masa jest ciemna. Tak jak moi, łącznie ze mną. Ale za chwilkę nas tutaj Przemek oświeci. Będziemy wszyscy wiedzieć.
No, dzwoni jakaś awaria, co? Non stop. Jest trochę tych awarii, co? Ale te sprzęty są tak skomplikowane, tutaj trzeba naprawdę głowy do tego. Tylko to jest tak naklejka zrobiona, że jakbyś... Czyli te, które są tutaj na zielono pozaznaczane, ty Dokładnie. zaznaczyłeś na czerwono. Tak, Dobra, czyli je po prostu trzeba wszystkie zakręcić. tak. Wkręcić do oporu. Bo ja je teraz otwieram, czy ja je teraz zamykam? Teraz je mechanicznie otwierasz. Okej, czyli po prostu tak jak siłownik. Tak. Wciskam. Dobra. Czyli jak elektrycznie po prostu cewka włącza, otwiera, to tutaj jest. A musi się schować do końca, wiesz? Całkiem, czy jeszcze nie jest? O, jeszcze śmiało. A, widzisz, czyli tam to też nie dokręciłem. Tak trochę. Czyli tak jak ten w siłowniku musi się po prostu całkiem schować. No dobra, czy ten tuż? O, proszę. Ale ciężko idą. A bo ciśnienie już jest, nie? Bo mamy ciśnienie. No, to już nie jest Ale- zabawa. No to mamy awarię, No tak. że trzeba troszkę Ja już po prostu podwinąć. czuję, jak mi się ręce trzęsą w tej awarii. Jeszcze tego. A, bo tutaj widzisz, jeden nie zauważyłam, czyli to jest ten ston, nie. A nie, bo to są te gałki, czyli mamy te, a tamten to jest który? No w okresie. A to jest ten, Bo to jest odwrotny, tak, no dobra, czyli są 3 tu są 3 i 2 tu. I 2 tu i wtedy tym sobie, tu I tu jest masz wtedy wtedy- prawo, lewo. Tak. Tak? dokładnie. Czyli teraz Tylko robimy- teraz trzeba włączyć pompę Czyli i teraz- włączymy ją mechanicznie. Czyli tamtym tym. Dokładnie. Jezu. Pokażę Ci teraz mechanicznie, jak się włącza No. pompę, a później sama spróbujesz. A, widzisz. Nie ma Tylko, że nie wejdziemy. A może ja dostanę? Mam wcisnąć, czy co? Wcisnąć i przekręcić 90 stopni. Nie potrafię. Dostałam, ale nie potrafię. To ja spróbuję. Czekaj. Chyba się zaklinam. Zaklinowałaś się? Daj, ja spróbuję. Wolwek, puść mnie. Mi się zdaje, że jak ja założę rękawiczkę, to ja dam radę, wiesz, bo mi to w palcach. Wystarczy troszeczkę dźwignąć, bo ja miałem troszeczkę dźwignięte, to fajnie to ten, Tak? kabinę. Tam jest ciśnienie, nie? Musimy tego podnieść. Myślę, że robimy próbę, bo jest dobrze sobie przetestować. Teraz spróbuj sobie. Dociskasz i przekręcasz w prawo. Że już, tak? A, ja to nawet źle robiłam, wiesz? Bo ja próbowałam tą śrubę przekręcić, a to, Nie, tylko ten to łatwo było. wentylek dosłownie. Raz. No to widzisz, ja oczywiście mówiłam, że źle kręcę, nie? Dobra, teraz już wiedziałam, ja teraz już będę wiedzieć, jak kręcić. PTO nie chodzi, masz mechanicznie włączone i O, możesz ale sobie ono tak teraz... inaczej chodzi, nie? Czy to przez to, że tutaj jest zamknięte? Tak, chodzi o co chodzi, jest troszeczkę wydajniejsza ta pompa i tutaj w naczepie potrzebne jest jakieś około 25 litrów na minutę wydajność pompy. No wiadomo, nie będziemy robić takiej malutkiej pompy. Tu jest po to jest ten zawór, dzielnik strumienia, czyli po prostu 20 wpuszcza do naczepy do pracy, a resztę wyrzuca to z powrotem do zbiornika, do PTO. Dlatego jest ten szum. Okej. I co? I Możemy. teraz mogę sobie tutaj prawo, lewo, tak? Tak. Tylko to. By nie idą na maksa, nie? No, powinny iść. Mamy jeden zawór niedomknięty, otwarty. A, widzisz. Ja nie dokręciłam. Jeden zaworek niedomknięty. Tak, nie? Wszystko jest po prostu minimalna rzecz. 2 mm nieschowane zaworu i nie dokręca się. Ale no, Na zero. tak, jest napisane nawet, no. Ale fajnie, że przepraktykowaliśmy i zrobiłam wszystkie błędy możliwe. Także może sobie potestować. No. Także tu mamy układ skrętu. Teraz na No. przykład chciałabyś układ zawieszenia. No, Czyli możemy sobie ją podnieść, opuścić. Wiadomo, No. że szary no, to jest łabędź, on za każdym razem działa. tak, no. Czyli tu nie musimy nic
praktykować. No, Teraz zawieszenie tył, jak chciałabyś sobie prawą, lewą stronę. no. Mamy tu takie dwa zaworki i je wykręcamy mechanicznie. Wykręcamy sobie je. To jest od lewej strony, od No. prawej. I wtedy broń pomarańczowa dźwignia i możesz sobie te dźwigać. Okej, To jest czyli tam- to jest połączone z pomarańczową. Tak. Ale by mi się jeszcze trytki pomarańczowe przydały. Zaraz założymy pomarańczowe tryski. I teraz to się zdaje, że ma sens. Czyli po prostu, żeby to działało, to muszę tutaj je aktywować. Niby wszystko jest, ale człowiek później nie wie, no. Wykręcasz do końca i poczujesz taki opór i jeszcze jeden obrót. To jest wtedy mechanicznie otwarty zawór do osi prawa, lewa strona. Teraz mamy Czyli teraz to będzie szło równo, nie tylko, że prawa albo lewa? w zależności od ładunku, czyli jak masz rozmieszczony ładunek, czy jest może być asymetrycznie, to musi po prostu sobie otwierać raz jednego, raz drugiego. Czyli jak tutaj odkręcam, Tak, żeby nie tu poszła jak jedna linia. Tak, bo tutaj jak otworzysz sobie te dwa zawory na raz i podasz, to pójdzie olej tam, gdzie ma lżej, czyli tam, gdzie można powiedzieć lżejszy ładunek, to on sobie będzie tam dźwigał. No i ta naczepa może Ci się przechylać, to żeby zablokować daną stronę, to wtedy go z powrotem wkręcasz i zostawiasz otwarty. A jak ja wiem, które jest prawo, które lewo? To jest i oni robią to w ten sposób, że prawa ręka to jest prawa strona, lewa to jest lewa. Czyli tak. Czyli jak tak. patrzysz na naczepę, to mamy tutaj. Okej. Tak samo mamy o. Prawa, lewa. Bo żeby tam tylko wytłumaczyć, bo to nie jest tylko tak, znowu jak w zwykłej naczepie, jak jest zawieszenie pneumatyczne, że wszystko jest razem, nie? Jeden układ. Tutaj są trzy tak jakby układy, są trzy linie, nie? Jedna linia to jest cała lewa strona, druga linia to jest cała prawa strona i trzecia to jest balkon, nie? Siłowniki. Więc dalej można naczepę przewrócić na bok, załóżmy podnosząc tylko albo prawą stronę, albo na przykład lewą stronę, albo w ogóle jak przez przypadek w trakcie osiowania, nie? Jak się odłączy tak jakby ten balkon, to ona się wtedy staje niestabilna prawo-lewo, nie? To jest tyle błędów, którymi można zwykłymi, dosłownie w czasie jazdy manewru wywalić naczepę, że no. No możesz teraz potestować, powinna się dźwigać. My jak ją puścimy całkiem na dół, to mamy tam rezerwę w zbiorniku, nie? Żeby nie gdzieś, wykipiało. około 10 cm. Dobra. Czyli teraz Jest też dajemy. przewidziane na to, że przy dużych temperaturach olej to jakby puchnie Tak. i tam musi być ten bufor. Tak. Czyli tak ją teraz opuszczę, jakbym sobie chciała. Tylko jest lepiej po prostu w tym momencie na przykład wyłączyć sobie hydraulikę, No. bo ten olej, który odpływa od siłowników, No. miesza się z tym olejem, który pracuje w hydraulice teraz w ciągniku i po prostu dwa strumienie się mieszają. Okej. I żeby po prostu to fajnie mogło opaść, to można ją wyłączyć i tak. Możemy na przykład sobie teraz zastosować jakby oś podnoszoną. No, I to też podniosę ją teraz pierwsze. To jest dla mnie bardzo fajny widok, jak cała naczepa idzie równo razem, nie? Tak. Bo jak zawsze daje to takie automatyczne poziomowanie, po to na prostu- prawo-lewo, prawo-lewo, więc tylko to jest znowu o tyle o tak. ładno, no. groźne, niegroźne, bo musisz naprawdę bardzo kontrolować, bo jak jest nierówny ładunek, No. to możesz nie zauważyć, że ona się po prostu dźwiga na jedną stronę. Może ci się to przechyli. Ja zawsze do tego poziomuję, już też wiem do jakiego tonażu, jak powinien być balkon, ja wiem ile ona mi siądzie i wtedy już wiem, ale za pierwszym razem jak ładowałam, no to załadowałam 70 ton i chciałam tym automatycznym poziomowaniem ją podnieść i mi to wariowało. Wariowało z tego względu, że to jest zero-jedynkowo, czyli to po prostu podnosi jedną stronę, zatrzymuje drugą. Nie jest to idealnie płynnie, mają bardzo duże skoki i to jest dla dużego, wysokiego ładunku jest to trochę niebezpieczne. No. Czyli lepiej właśnie jest poziomować to ręcznie, czyli z pilota powolutku, Tak. ewentualnie w tym przypadku, tylko tutaj no wiadomo, że jak coś będzie krzywo, to musisz zakręcić ten zawór mechanicznie, bo to pracujemy teraz na całkowicie bezprądowo, czyli awarii. No. Tak samo możemy zasterować sobie osią. Czyli w zależności od tego, gdzie ja chcę, żeby było lżej, Ciśnienie, czy tam gdzie chcesz dźwigać, to ten zawór sobie otwierasz no, lub zamykasz, no w zależności co chcesz. no. No dobrze, czyli teraz jeszcze mamy podniesienie osi Tak. i to jak? Konfigurację teraz podniesienia osi musimy zrobić z zielonymi opaskami.
A zielone to Czyli- są gdzie namalowane tutaj? Czyli mamy tylko tą jedną No. i tutaj z drugiej strony zaraz Ci zaznaczę. I tylko 2 cewki musisz włączyć. Czyli te dwie tutaj. Zaraz Ci pokażę tu na schematach, bo to wtedy robisz inną konfigurację cewek, które trzeba włączyć, wyłączyć. Na tych rysunkach nie masz, ale ja Ci to zaznaczyłem opaskami, że po prostu jak będziesz wiedziała, że czerwone z zielonymi i te funkcje, to sobie to zasterujesz. Teraz mamy ten układ. Czyli to są cylindry do układu skrętu prawo, lewo, tam z tyłu. Od niego odbiegają przewody hydrauliczne, które biegną na zamki, czyli te zawory, które sobie tam otwieram. I teraz musimy zasterować te cewki, czyli musimy zasterować cewkę numer 21 i 23 linie. Która to jest? 21, 23 linia. Jeszcze jeden, albo nie, bo to nie jest to wejście. No właśnie, dlatego to Ci daje, że 21, 3 linia, powiedziałeś? Nie. nie. Sami zobaczcie. Dlatego No. mamy tak. Musimy zasterować linię 21, 23. Może to jest troszeczkę nieczytelne, ale to wchodzi pod cewkę 21.4 Czyli to jest ta? dokładnie i 21.3. Czyli ta. Czyli to jest właśnie ta tutaj, Tak? tak? I 23, 21.3. One są w tym samym rzędzie, tylko że jest jedna z przodu, druga z tyłu, nie? Tak. Czyli to będziemy mieć tą. I ta już jest zamknięta, znaczy otwarta. I ta też jest zamknięta, czyli te pozostałe wyłączamy. A, czyli teraz je muszę otwierać, najpierw zamykać. Tak. No dobra. A nie, bo ta ma być, ale ta ma nie być na przykład. Ja muszę zapamiętać, że po prostu najbardziej awaryjne, co może być, to właśnie przesterowanie prawo-lewo i to jest dla czerwonego. Jak czerwone światło stoimy, a potrzebujemy, to pamiętajcie, że to będzie czerwone. Dobrze, czyli tu mamy... O nie, to jest? I to jeszcze. Zielona druga jest tutaj, tak? Tak, to, No musi, też być, już jest to musi otwarte. być otwarte. Dobra. Te są odkręcone, tą trzeba z powrotem Zamknięte. wkręcić, bo to jest ta właśnie zieloną, zaraz Ci tu zaznaczę jeszcze. Na pewno to jest ta zielona? Tak. 21, 4 i 3, one tak wyglądają jakby w tym samym rzędzie. Na skraju, że tak powiem. Tutaj i to jest ta druga, widzisz? Aha, rzeczywiście to jest ta druga, no widzisz. To pokazuje Tak, druga. tak, tak, 55, to jest do wyrównywania ciśnień. Ja Okej. Ci tu zaznaczę jeszcze opaski, także Dobra, do skrętu potrzebujesz włączać wszystkie czerwone, tak. a do podniesienia osi Zielone. wszystkie zielone. Dlatego będziesz mieć tu podwójne, można powiedzieć, zastosowanie. Ja tu zaraz założę tą opaskę, to po prostu będziesz wiedzieć, że jeśli wykonujemy skręty, włączamy wszystkie cewki czerwone. Zobacz zbiornik. To jest skarb każdego zielona gabaryciarza. Czy Takie powstawał? coś. Jak się zgubi, można kluczem, ale później tamte... Ja nie wiem jak to nazwać, ale ja słyszałam od kierowców, że jak zgubią ten klucz, a później po prostu robią to jego kluczem 10 czy którymś tam, który jest tylko jednak jak C, a nie całkiem w kwadracie, no to on się wtedy z czasem stają okrągłe w przekroju i się robi problem. Good, tylko że teraz tak, one są podniesione, więc skoro ona jest podniesiona, to w normalnym przypadku ja bym otworzyła teraz 7.5 i teraz mogła dopiero opuszczać. No dobrze, czyli mam 7.5 otworzony, czyli teraz mogę ją opuszczać. Tak. I teraz wykonujemy tymi dźwigniami. Czyli w jedną stronę jest opuszczanie, drugie jest podnoszenie. Ach, czyli tamta strona Teraz to w jest, drugą no. stronę. Kurwa, jaka teraz cwana będę. Można, czyli Goldhofer daje możliwości, tyle że trzeba po prostu Umieć, nie? posiedzieć. Dlatego masz tu, tak jak mówię, pozaznaczone, że No, czerwony do skrętu, No. zielony do osi podnoszonej, pomarańczowe do zawieszenia. no. Które teraz też zaraz Ci to zaznaczę i naprawdę bezprądowo może sobie jeździć. Fajnie.
Tu Goldhofer jeszcze idzie tą szkołą, że po prostu zajmuje wszystko elektryka, czyli po prostu, żeby było to wygodne, ale nie zostawia też, można powiedzieć, na pastwę, że popsuje się i nie da rady. Po prostu trzeba chwilkę popracować nad zaworami mechanicznymi i Czy jest backup? tak. I Czyli po da prostu, się to tak. zrobić. Jest na co dzień wygodnie, ale jak coś padnie, no to nie musimy po serwis, tylko musimy po głowę. Dokładnie. Ale jak nie mamy głowy, to trzeba dzwonić do Przemka. Pomożemy. Po to są telefony. Tutaj zostawiamy telefon do Przemka. Tylko nie dzwońcie bez powodu. Dobrze. Ciśnienie, Widzisz? no. Czyli taka jest mniej więcej ciśnienie pracy, jak masz układ niezabrudzony, ciepło jest na dworze, czyli nie jest za ten. Bo No. wiadomo, czym gęściejszy olej, tym będzie ci tu wzrastać, ale to będziesz właśnie widzieć. Czyli Okej. już mamy włączoną pompę, bo jest ciśnienie. Możesz sobie zrobić tam zdjęcie, że po prostu jest PTO wyłączone, a my pracujemy No, tylko i wyłącznie na mechanicznym. no. Że tak Goldhofer i po prostu ta firma chyba, można powiedzieć, zapewniła ci po prostu, wiesz, pracę ręczną. Okej. A ja idę po paseczki jeszcze. Trzeba by to było teraz generalnie poskręcać, ale trochę się boję. Ale nie, spoko, dojdziemy do tego powoli, wszystko dojdziemy. Musimy tylko odpowiednie cewki pozakręcać, ale zaczniemy w ogóle od podniesienia osi z powrotem do jazdy. Więc robimy to tutaj się podnosiło, tak? Widzicie? Tutaj naciskam. Normalnie to robię na pilocie, nie? O. I tutaj sobie zamykamy, jak zawsze. O, co ona tak poszła? Coś poszło nie tak. A co, poszło nie tak? No, musimy zobaczyć. Bo ja już podniosłam. Nie odbił zawód. A i cały czas trzymał. Już mówię, o co chodzi. Dlatego ona mi tak szła wolno. Wolno, nie wolno. Tu chodzi o to, że po prostu nie używasz tego. I one są zastane. No. I one po prostu jak wciśniesz No, sobie przewód, o. Widzisz? Zostało. no, Widzisz? no. Wystarczy. Po prostu one rozruszają się. No. Czyli aż by pasowało raz na jakiś czas manualnie popracować. Po prostu wiesz, jest dźwignia, to potestować. I to od razu widać, słychać po dźwięku, ale No. też możesz zaobserwować po zegarach, że jest coś nie tak. Tu teraz w tym modelu możesz, znaczy w tym przykładzie możesz sobie podkręcać wszystkie te osie No, i jednym ruchem po prostu będą ci się Wszystkie wszystkie po podnieść. kolei. też fajne. Nie musisz po prostu latać, No. tylko sobie podkręcasz, No. podnosisz wszystkie do góry, tylko po prostu aż uzyska tam ciśnienie 250 barów, to wiemy, że wszystkie te osie są już w górze, zatrzymujemy i idziesz, zamykasz. A otworzymy sobie 2,75 i zobaczymy tak. Z ciekawości. Dobra, jedna 7,5 A co? i druga 7,5. Niech zrobi ten. Tu już zostawimy. I te pomarańczowe są do podnoszenia poziomu. Czyli czerwone prawo, lewo, pomarańczowe góra, dół. A zielone? Zielone 8. Szare masz łabędzia, Tak. czyli to jest tak dźwignia. No właśnie, szarą, przepraszam, łabędź. A pomarańczowe to są... Prawa, lewa strona zawieszenie w zależności, które sobie tu włączysz cewki. No, Czerwone to masz układ skrętu, No. czyli musisz które wkręcić, to wtedy będziesz miała sterowanie w prawo, w lewo mechanicznie. A jeśli chcesz podnieść oś do góry lub opuścić, musisz zielone. zielone. No dobrze, ja sobie teraz tam 2,75 otworzyłam. O, ale cwany. Idzie wolno, bo mamy odkręcone i idzie na ten. Musi pozakręcać się. Na... Zawieszenie. Tylko te dwie z boku właśnie, żeby było widać, te co widać. Okej, możemy jeszcze zobaczyć z tamtej strony, ale Że otworzyć tamte też? no. A te zamknąć czy zostawić? No teraz są dźwignięte, to możesz je zamknąć.
Otwarte! Jest okej. Kłada? Jest okej. Czyli co, teraz wszystko wracamy do normalnych ustawień? Czyli tak, że czerwone już były wszystkie pozamykane, nie? Czyli teraz generalnie tak, bo tutaj czerwony też jest, a to jest strony zamknięty, ten jest otwarty, czyli ten muszę odkręcić. Czyli de facto no, tutaj wszystkie powinny być zamknięte, nie? Otwarte, znaczy wykręcone. Tak. A już Bo- teraz Ci coś pokażę. Samochodzik mają Tak. być wszystkie wykręcone maksymalnie. To jest do jazdy, No. a to jest do ręcznej pracy. Bardzo, bardzo fajne mają naklejeczki. No. Czyli po prostu ręczne sterowanie to masz tutaj, czyli wszystko wkręcasz, No. żeby weszły, a do jazdy, czyli nie możesz zostawić otwarte, musisz po prostu to z powrotem tak jakby wrócić. Okej, rozumiem. Tylko poproszę ciśnienie? Idzie w górę. Czemu? Bo teraz w tym momencie wyłączyłaś, tak jakby w tym bloku nie ma przepływu oleju. To jest zamknięty obiekt. Tak. I to jest właśnie ręczne sterowanie. I teraz, żeby to po prostu wychodziło, prawidłowo chodziło, to musimy wyłączyć PTO w ciągniku i dopiero wykręcić to. A, czyli ten ostatni. A ten ostatni to jest który? SYS03. Czy tam teraz potrzebujemy pompę zamknąć? Tak. Przejedziemy tam i wtedy tu. Tam wyłączamy i dopiero tutaj. Nie? I już. Teraz to takie proste było. No, w tą stronę lepiej. No dobrze, i teraz to był ten... O. Teraz już nie idzie. I te też już mamy tutaj zakręcone, nie? Tak, tu są pozakręcane. Także jest przygotowana do systemu TTC. Możemy TTC. przetestować. No. Te filmiki, zobacz jak to A, że to jest od środka zgniło. Dlatego te drobne drobinki, No. jak one dostaną się tu do tłoczków, to potrafi ją zrysać i ona się rozleci ta pompa. Dlatego takie rzeczy nie sądziłem, że jest to do wymiany, ale jednak. Tak samo w tych kolankach tutaj, że to kurczę, no. skorodowało. Jezu, jak dobrze, że to w naczepie nie skorodowało, nie? No właśnie tego się bałem, że takie coś może wystąpić. Czyli to znaczy, że to jest stal innej jakości, gorszej, czy? Tak, to po prostu jest z zewnątrz jakieś powlekane, a w środku może jest mniej, z tym po prostu No. ten lód jak tu szedł, woda z lodem, no to No. po prostu rysała to, no i wiadomo, że tutaj jest w porządku, a na tym samym łuku Tak. już jest uszkodzony. No i wymieniony ten zawór bezpieczeństwa, który po prostu on na tą chwilę jest sprawny, ale jeśli on szedł, można powiedzieć, w takim brudzie, to może być takie coś w środku i on się rozleci za chwilę. Boże, jaki w ogóle... Aha, tu ma, okej, dobra, tak patrzę, gdzie zawór, jak to jest kwadrat, gdzie, a to tutaj ma. jest zawór. Czyli tu wchodzi, on pilnuje tego ciśnienia na 250 barów, jest ustawiony. Tutaj masz u siebie 260, także masz 10%, czy to znaczy tam 2-3% więcej zapasów PTO niż potrzebuje naczepa, bo w naczepie jest dodatkowy zawór 250 barów. No i to już rośnie, no. Szum już jest, że stawia opór i widać od razu, że jest coś nie tak, że możesz sobie to tak jakby odczytać, No, że masz złącze no coś jest nie tak, trzeba szukać. trzeba szukać. Zawsze się zaczyna od tych złącz, bo jak skręcasz tymi wężami szarpie, to one się po prostu luzują, o tak. Bo jak te złącze, jak ci się odkręci, no to będziesz miała tutaj wysokie ciśnienie. Ale jakby się odkręciło te drugie, to wtedy wejdzie to ciśnienie do naczepy, uzyska 100 barów i pójdzie do tego małego zbiornika, czyli tam wykipi. To jest właśnie ten bezpieczeństwo.
Także tutaj jak ten się poluzuje, niekoniecznie można powiedzieć pokaże tutaj, tylko po prostu ten olej wyrzuci. Nie wróci tutaj na czas. Czyli tak, tutaj już mamy wszystko zrobione. Tak, tu już mamy jazdy. przywrócone do stanu, można powiedzieć, na TTC, czyli mamy na ten układ z pilota. Wszystkie te zawory te mechaniczne, można powiedzieć, powracały do zamknięcia. Także możesz sobie teraz odpalić, włączyć PTO prawidłowo, czyli z przycisku i potestować pilotem, czy wszystko działa. No dobra, to co teraz, Przemek, mówisz? Co dalej? No teraz przed zimą musimy zrobić analizę olejową, czyli moja praca, która tam została wykonana, można powiedzieć, na płukaniu. Być może, że tam jest coś jeszcze nie tak. To wtedy analiza nam olejowa pokaże Texaco. Jaki jest stan, można powiedzieć, zabrudzenia, czy tam wilgotności oleju i na tej podstawie będzie albo jeszcze jedno płukanie, albo zostawia i mamy po sprawie. Ale to dopiero gdzieś wrzesień, październik, przed zimą, przed mrozami, jak hydraulika sobie popracuje. No dobrze. Czyli powinno, ja zakładam, że będzie dobrze. Ale zbadamy. Zbadamy po prostu moją pracę też. Jak to będzie? No, abyśmy spali spokojnie wszyscy. Tak jest. Na pewno będzie dobrze. Ty się będziesz stresować, jak ja będę w nocy dzwonić? Nie. Ja nie będę w nocy dzwonić, bo chodzi o to po prostu, że tutaj właśnie w Polkarze jest taki alarmowy numer, który służy właśnie do jakichś takich awarii w nocy na drodze, jak się jedzie z ładunkiem i coś się rozkraczy i wtedy można dzwonić do Przemka, to Przemek obsługuje ten telefon, ale już tak właśnie znam życie i wiem, że ludzie potrafią dzwonić w środku nocy o północy bez powodu, tylko po to, że im się chce spać za kierownicą i żeby pogadać, więc taka prośba do Was, że jeżeli macie rzeczywiście jakąś naprawę nadchodzącą i wiecie o tym, to dzwońcie jak najbardziej, ale w godzinach pracy, bo to jest też człowiek, też ma rodzinę, też potrzebuje spać i po prostu dajcie mu spać, jeżeli naprawdę nie ma takiej potrzeby, a jak jest awaria. Bardzo chętnie pomogę. No, Naprawdę. no dobrze. Mamy wszystko. Jeszcze jakieś ostatnie słowo dla naszej publiczności? Obserwujcie, dbajcie o sprzęt. Wiadomo, że trzeba za każdym razem wszędzie doglądać, no i jeździć na serwisy. Jakbyście potrzebowali, to właśnie tutaj koło Częstochowy jest Polkar, jak widzicie. Wy w sumie macie autoryzację na jakie Tak, marki? mamy autoryzację Goldhofera, Fajmowila i Notbuma. Teraz staramy się o Dol, no i jeszcze inne firmy, ale znamy, można powiedzieć, specyfikę układów hydraulicznych, typu wapko, hamulce, takie rzeczy, to występują w innych też pojazdach. Że tutaj po prostu mamy jakby autoryzację od elementów zabudowy naczepy. Czyli nie musimy mieć autoryzacji jakby Goldhofera czy coś takiego, ale układ Knorra, hamulce, takie rzeczy mamy. No i możemy to też naprawiać. Okej. Ale w sumie z hydrauliki też jeszcze macie, nie? Bo macie Tak, chyba- hydraulikę mamy Rexrota, pełną, można powiedzieć, w Warszawie przechodziliśmy tam szkolenia, także tu mamy. Także wiemy, jak się to, można powiedzieć, dzieje. Czyli z Volvim z przyczepą też będę mogła do Was przyjechać na taki przegląd, czy tam wszystko jest Oczywiście. okej? Nie ma problemu. SAF czy tam BPW, co się tylko da. Wszystko się da, wszystko się da. No nic, zbieram się, jadę w trasę. Chcę spać spokojnie. Znaczy nocą się jeździ, wiadomo, na gabarytach, ale czasami się też śpi jednak, więc Przemek, wielkie dzięki za pomoc. Dzięki. Nie będę dzwonić w nocy. Jak coś, to Jak tylko się coś wydarzy. w dzień tylko Ci będę wysyłać, że jest wszystko okej, wszystko okej, ale zgód. Ale zgód. Nic się tak nie jest. martw. No. Do zobaczenia na trasie. Trzymajcie się. Jeszcze na drogę bierzemy na wszelki wypadek na dolewkę trochę oleju. No, nie strzel sobie. Tak, jak jest, słuchaj, jak się ma na wszelki wypadek, to się wypadki nie dzieją. No w sumie tak. A teraz już wiesz, tyle mam po prostu i olej na zapas. Tu mnie tak wszystkiego teraz nauczyłeś. Tak mi pozapinałeś setkami, że teraz już mi się nic nie będzie działo. Odpukać w żelazo. Teraz się rozchodzi. Dobra, Jest w super. świętym miejscu.
Tak? No właśnie, w Częstochowie, nie? Teraz to po dokładnie. prostu jest zestaw niepoświęcony. To teraz w Częstochowej był na naprawie, teraz on już jest święty, poświęcony. Teraz tylko Zbaczek będzie miał robotę. Wszyscy mu będą chcieli dawać robotę. Wolno, jak jedziemy. Mathias Kunkel, Adelmo Filo, Alex Mici, Toshio Oki, Kevin Rafferty, Eduardo Soto, Franz Zajc, Manuel Cersoli, Damian Władysław Hermanowicz, PAP 3875,